taśma usuwa te dla nas nieprzyjemne harmoniczne. Harmoniczne parzyste, które powstają we wzmacniaczu, jeżeli się go przesteruje. To na wyjściu będziemy słyszeć takie fu, fu, fu. Poziom zapisu w magnetofonach analogowych jest bardzo istotny. Wokalnie powinno się nagrywać na pierwszym i na ostatnim śladzie. Chciałbym wyrzucić jedną zwrotkę. Nie da się. Witam serdecznie. Dzisiaj mamy niezwykłego gościa. Jest nim pan Anatol Kraśko. Dlaczego niezwykły? Pan Anatol Kraśko, poznaliśmy go w ogóle przy okazji zakupu i serwisu naszego magnetofonu szpulowego. I właśnie pan Anatol Kraśko jest osobą, która odpowiedzialną za to, że ten magnetofon znów zaczął nagrywać świetnej jakości i zaczął działać tak jak należy. Panie Anatolu, ile to lat już z magnetofonami? No z magnetofonami zaczynałem w 70 roku. 1970. Także to już 50, 60 lat prawie. Warto też przypomnieć, że jest bardzo niewielu ludzi, którzy w ogóle wciąż potrafią serwisować magnetofon. Panie Anatolu, ja jestem realizatorem, z punktu widzenia technicznego. Praktycznie każda osoba, która w domu cokolwiek nagrywa, to ma symulację taśmy magnetofonowej. I jestem pewien, że większość ludzi to włącza, ale nie wiedzą, co to daje. Co z punktu technicznego dla pana, co daje taśma? Taśma, taka prawdziwa, realna taśma, a nie emulator, to jest przede wszystkim Mówimy o czymś takim. taka taśma, to jest profesjonalna taśma o szerokości 2 cali, 5 cm. Daje to, że dźwięk po nagraniu jest pozbawiony przede wszystkim wysokich harmonicznych, bo pasmo nagrywania na taśmie magnetofonowej wynika to po prostu z zasady magnesowania taśmy, że można nagrać od załóżmy 30 Hz do około 20 kHz, a więc wszystko to, co jest powyżej 20 kHz dźwięku, a więc jakieś zniekształcenia harmoniczne, wysokie, są eliminowane automatycznie na taśmie. Tego nie ma w ogóle już później przy odtwarzaniu. Tak samo z zasady zapisu taśm na taśmie magnetofonowej są usuwane automatycznie parzyste harmoniczne. Nie występują tam parzyste harmoniczne dźwięku. Jeżeli 1000 Hz jest przesterowany we wzmacniaczu, to on automatycznie również wzmacniacz daje parzyste i nieparzyste harmoniczne. Najbardziej nieprzyjemne dla ucha są parzyste harmoniczne, a więc 1000 Hz na wyjściu wzmacniacza, jeżeli weźmie się to na analizator, pojawi się również 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, coraz niższej amplitudzie, ale one wpływają na brzmienie. Taśma automatycznie parzyste usuwa. Nieparzyste zostają i one są, ponieważ niskie są to kolejne, są dosyć niskie amplitudzie i nie mają większego wpływu na... Czy tak można jakby w skrócie powiedzieć, że taśma usuwa te dla nas nieprzyjemne harmoniczne? Harmoniczne parzyste, które powstają we wzmacniaczu, jeżeli się go przesteruje. Każdy wzmacniacz, jeżeli się go przesteruje, produkuje harmoniczne. Może warto byłoby zrobić takie doświadczenie, tak? Czy plugin, tak? Rzeczywiście emuluje Taśmy, tak? Taśmę. To chodzi o te harmoniczne. Jakość dźwięku, czyli w wysokich częstotliwościach, czy on usuwa harmoniczne, bo wzmacniacz wysokiej klasy będzie odtwarzać te wysokie częstotliwości. Ma to, chociaż człowiek słyszy tam te 18-20 kHz, to jednak te harmoniczne, które powstają, czy wpływają na dźwięk niższych częstotliwości i dlatego trzeba analizatorem sprawdzić, jak to jest. Ciekawe. Może ktoś będzie chciał i miał ochotę zrobić taki test. Jeśli tak, to zapraszamy podzielić się w komentarzach. Co to jest ten serwis magnetofonu?
No, serwis magnetofonu to jest sprawa dosyć skomplikowana, jeżeli chce się to zrobić od samego początku, bo każdy magnetofon analogowy, tak jak tutaj, ma potrzeby wymagające tego, że trzeba go regulować co jakiś czas. No nie za często, ale od czasu do czasu. Wynika to z tego, że taśma ściera głowicę, magnetofon ma wzmacniacze, które mogą zmienić parametry z upływem czasu i trzeba to wszystko doregulować. Także w magnetofonie trzeba pilnować czystości. Głowicę trzeba przed każdym nagraniem wyczyścić spirytusem. Może tylko pokażmy, które to są głowiny. Głowica kasująca, głowica nagrywająca, głowica odtwarzająca. W magnetofonie profesjonalnym są to rozdzielone głowica nagrywająca, odtwarzająca jednocześnie, bo w magnetofonach domowych jest jedna głowica, która raz jest nagrywająca, raz jest odtwarzająca. No i tego trzeba pilnować, żeby to było czyste. Tak samo rolki prowadzące taśmy, wszystkie też mają być czyste. I teraz kolejne moje pytanie. Bo tak czasami się ludziom wydaje, jestem właścicielem tutaj tego magnetofonu, mam taśmę do niego. Wspomnieliśmy, że trzeba dbać o czystość, tak? Głowice, wszystkie te urządzenia prowadzące wyczyścić. Ale tak naprawdę wielokrotnie pan do nas przychodzi i stroił tą maszynę. Co to jest te strojenie? Chyba ze 2 razy, jak na razie. To nie jest tak często. Strojenie polega na tym, żeby sprawdzić, czy magnetofon ma te same parametry, co miał na początku przy produkcji, przy wypuszczeniu z fabryki. Bo każdy magnetofon przed wypuszczeniem z fabryki jest strojony, regulowany, dostaje atest od producenta i wiadomo, jak to wygląda. I trzeba dopilnować, żeby ten magnetofon był w podobnym stanie cały czas pracy swojej. Co kilka miesięcy, w zależności oczywiście ile się go używa, co kilka miesięcy trzeba sprawdzić tor odczytu. Do tego celu jest potrzebna specjalna taśma wzorcowa. Producentami taśmy wzorcowej jest zaledwie kilku producentów na świecie taśm wzorcowych. To jest BASF, 3M, dotychczas było, nie wiem czy 3M jeszcze produkuje, i Aquagebert. Na taśmie wzorcowej jest na idealnie zestrojonym magnetofonie nagrany wzorcowy sygnał wszystkich częstotliwości od tam 40 czy od 30 Hz do 22 kHz. Przy odczycie wszystkie te tory, wszystkie częstotliwości, wszystkie tory, jak to jest wieloślad, muszą mieć taki sam mniej więcej poziom z odchyłką dla taśm wzorcowych to jest plus minus 1,5 decybela w zakresie 40 Hz 16 i 3 decybele plus minus powyżej tych częstotliwości. Czyli można by tak powiedzieć, że puszczamy na przykład 100 Hz sygnał, tak? Na każdy kanał i na wszystkich ma być tak samo. Tak samo. I to robimy oddzielnie dla każdej częstotliwości. Nie dla każdej częstotliwości. To się przy regulacji stosuje się kilka punktów strojenia. Ponieważ najbardziej wrażliwe na jakieś zaniki czy pogorszenie jakości są wysokie częstotliwości. Wynika to z faktu, że głowica się ściera, a ślad przez ta szczelina się robi coraz szersza. W związku z tym dźwięk wysokich częstotliwości jest obniżany, jest coraz słabszy. I dlatego trzeba we wzmacniaczach podnieść poziom wysokich częstotliwości. Są to 2 albo 3 punkty wysokich częstotliwości. 10 kHz, 12,5, 16 i w niektórych magnetofonach bardzo wysokiej klasy jest również niskich częstotliwości, regulacja niskich częstotliwości. W zakresie 40, 63 lub 100 Hz też można podregulować. Środek pasma jest praktycznie niezależny od regulacji.
Okej. Także reguluje się tylko wysokie częstotliwości, ewentualnie niskie. Dlaczego za każdym razem pan nam sugeruje, mówi, żebyśmy to robili? Oczywiście czyszczenie. Druga rzecz, Tak, należy demagnetyzer. demagnetyzer. Jest to taka cewka, przez którą przepływa prąd zmienny, obowiązkowo zmienny. I ponieważ głowice na skutek pola magnetycznego ziemskiego, jakiś przypadkowy gdzieś ktoś dotknie rządem jakimś namagnesowanym, śrubokrętem, czymkolwiek do głowicy, pozostaje na głowicy szczątkowe namagnesowanie prądem stałym, czyli stałym polem magnetycznym. Stałe pole magnetyczne powoduje zniekształcenia dźwięku. I dlatego przed nagraniem powinno się takim specjalnym przyrządem przejechać po głowicy, góra, dół, w każdym tym, po rolkach prowadzących. Rolki są stalowe przeważnie, w związku z tym mogą się magnesować. I gdybyśmy puścili na takim magnetofonie, który ma jakiś element namagnesowany, czystą taśmę, to na wyjściu będziemy słyszeć takie fu, takie dźwięki. To jest efekt stałego namagnesowania. Na podstawie tego, z jaką częstotliwością się to pojawia, możemy zlokalizować miejsce tego namagnesowania. Czy jest to rolka prowadząca, jedna, druga, czy rolka hamująca, czy napęd. Na tej podstawie, ale to daje się rozmagnesować i wtedy jest czysto. I wtedy możemy przystąpić do nałożenia taśmy Do nagrywania. Teraz mamy kolejne pytanie. Poziom zapisu. Poziom zapisu w magnetofonach analogowych jest bardzo istotny. Taśma magnetofonowa nie lubi dużych przesterów. Jeżeli doprowadzimy do tego, że będzie bardzo wysoki poziom przesterowania, no to pojawiają się właśnie te harmoniczne. I zniekształcenia harmoniczne powodują nieprzyjemny dźwięk. Wprawdzie parzystych może nie być, ale nieparzyste wszystkie zostaną. I rozmawialiśmy jeszcze też wcześniej o tym, że w przypadku bardzo wysokiego poziomu przesteru mogą też się pojawić przesłuchy na sąsiednich śladach. Jeżeli jest wielośladowy magnetofon, tak jak tutaj załóżmy 24, a są nawet 32-śladowe, to szerokość ścieżki, na której się zapisuje dany ślad, to są ułamki milimetra. Załóżmy tutaj to jest milimetr, załóżmy. I teraz tak, jeżeli nagramy bardzo wysokim poziomem, to ta plamka, która jest ten ślad, który się nagrywa, głowica magnetyczna może, przez to, że jest na niej bardzo wysoki poziom, może namagnesować sąsiednie ślady. Na przykład puszczając bardzo wysoki poziom na trzeci ślad, możemy namagnesować ślad drugi i ślad czwarty. Wprawdzie dużo niższym poziomem, ale to może być już słyszalne. Dlatego trzeba pilnować poziomu przy wielośladowych magnetofonach, żeby nie dopuszczać do tego efektu przesterowania. Taśma magnetofonowa po kilkunastu użyciach, czy po kilkudziesięciu użyciach, niestety nie jest już idealnie taka jak z fabryki, może być lekko rozciągnięta. W związku z tym może chodzić w ten sposób po głowicy, nie? Pomimo, że jest tutaj prowadzona, to i wtedy ta odchyłka pierwszy i ostatni jest największa. Odsunięcie od głowicy to są mikrometry i dlatego na pierwszym i ostatnim śladzie nie należy nagrywać dźwięków cichych. Ewentualnie wykorzystać je do celów technicznych. Na przykład metronom czy timecode, tak? A już tym bardziej wokalu nie powinno się nagrywać na pierwszym i na ostatnim śladzie. Bo tutaj mogą być już właśnie zmiany poziomu. Okej. Wróćmy jeszcze na chwilę do poziomu zapisu. Czyli powiedział pan, że to jest bardzo istotny element. Wiemy, że już taśma nie lubi przesterowań. Jakie z punktu widzenia technicznego najlepsze są... Magnetofon, jak widać, ma wskaźniki poziomu, tak? Zapisu. I tu jest ten poziom zerowy. I przester
Taśma dopuszcza, załóżmy, tak się ustawia magnetofon, żeby można było go delikatnie przesterować. Załóżmy w tym przypadku to jest 3 dB. 0 to jest ten standardowy poziom, i mniej oczywiście też, a wyżej to jest te 3 dB, czyli tak jak na tym mierniku. Jeżeli chcemy uzyskać jakiś efekt muzyczny typu zniekształceń, no to można to doprowadzić do tego, że będzie charkot na wyjściu, nie? Ale to już realizator decyduje, co on chce mieć. Może 2 słowa o prędkości. Prędkość przesuwu w tej chwili profesjonalny sprzęt ma 38 cm na sekundę i 76. Im wyższa prędkość przesuwu, tym szersze pasmo można zapisać w stronę górnych częstotliwości. To jest 32 minuty. Ale jeżeli się używa 76, no to będzie połowa tego. Tak, 16 minut. Dosyć kosztowna impreza. Taśma jest dosyć kosztowna, tym bardziej, że na taśmie można nagrać kilkanaście, przy bardzo delikatnym obchodzeniu się z taśmą kilkadziesiąt razy i trzeba ją niestety wymienić. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni w ogóle do edycji w komputerze, tak? Możemy nagrać 100 różnych wersji, powybierasz sobie ze 100 wersji Mam to. dowolną, tak, nawet sylabę, tak? Jak to, czy było możliwy montaż na taśmie? Można synchronicznie odtwarzać, daje się na słuchawki muzykowi, który słyszy to, co nagrywał wcześniej, i synchronicznie na sąsiednich śladach dograć to, co mu brakowało. Na następnych, załóżmy, wykorzystuje 5 śladów, czy tam 7, czy 10, zależy jak rozbudowany jest instrument, nagrywa się to, a później dogrywa się na następnych śladach to, co brakuje. Na końcu zgrywa się to Na jeden kanał. na jeden kanał. Czyli w skrócie, załóżmy, nagrywamy wstęp na, powiedzmy, kanale pierwszym, drugim, potem na kanale trzecim, czwartym drugą część, potem znowu na przykład wracamy na kanał pierwszy i robimy końcówkę, a potem wszystko włączamy od początku, tak? I na kanale piątym, szóstym sumę pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. Tak, magnetofon to umożliwia w ten sposób tylko. Wspomniał Pan o klejeniu taśmy. Chciałbym wyrzucić jedną zwrotkę, Nie da się. a zmniejszyć. Tylko skasować. Tylko skasować. A cięcie taśmy i wyrzucanie tego fragmentu? Dla taśmy tego typu jest to nierealne i przede wszystkim bardzo kosztowne. Można to robić na magnetofonach dwuśladowych. Są specjalne sklejki, taśma jest dużo tańsza i tam sobie to można się tak bawić, że można nawet pojedyncze litery, również sprawny montażysta, nawet pojedyncze litery jest w stanie skleić. Jeżeli ktoś zdecydowałby się na zakup magnetofonu, na co zwrócić uwagę? Magnetofon wysokiej klasy musi mieć odpowiednie materiały wykonane, a więc gumy na rolkach dociskowych, czy one są w dobrym stanie, czy głowice kasujące i nagrywające nie są wytarte. Oczywiście sprawdzić taśmą wzorcową, jeżeli ma użytkownik czy kupujący, jak on odtwarza. Inaczej się nie da oczywiście określić, czy on jest dobry, czy nie, na podstawie wyglądu tylko. Nasz po zakupie stworzył dosyć dużo problemów i parokrotnie po prostu po włączeniu zaczął się dymić, tak? A właśnie, to wynikało z tego, że tam się zużyły po prostu elementy napędu silnika, ale mając schemat można to naprawić, bo ważne, żeby wszystkie silniki pracowały równomiernie. To jest bardzo ważne. W takim magnetofonie jest nie jeden silnik, tylko silników jest co najmniej 3. Panie Anatolu, czy dzisiaj da się wszystko naprawić w magnetofonie analogowym? Mając schemat, można to zrobić bez większych problemów. Największym problemem wtedy jest, jeżeli się coś stanie z samym silnikiem. To jest problem, bo silniku może już nie być. Jakich firm magnetofony Pan by polecił? Ja spotkałem się z 4 firmami, więc tak, najbardziej znany to jest Studer, 24 ślady.
później Telefunken, tak jak tutaj, Otari, japońskiej firmy, i 3M, amerykańskiej firmy 3M, która również produkuje taśmy magnetofonowe, produkowała przynajmniej. No i to wszystko, co ja znam. To są te najbardziej znane i najbardziej cenione. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Mam nadzieję, że Wam również przed użyciem jakiejkolwiek wtyczki, stymulacji magnetofonu pomoże Wam to w jakiś sposób, rozświetli, z czym mamy do czynienia. Jeśli Wam ten odcinek się podobał, zapraszam, zasubskrybujcie nasz kanał. Wkrótce będzie dużo fajnych rzeczy. W linku na dole znajdziecie też groove, który został przepuszczony przez taśmę. Jeden groove to będzie wzorcowy, bez taśmy, drugi po przepuszczeniu przez taśmę. Też w komentarzu zachęcam do zostawienia Waszego feedbacku, co dla Was brzmi lepiej, czy brzmi lepiej.